Siema, Jorman z tej strony. Jeżeli trafiliście na ten odcinek, to znaczy, że szukacie informacji, jak zwiedzić Hongkong. Dobrze trafiliście. My byliśmy tam 16 dni, no może 14, bo 2 dni łącznie zajęła nam podróż. No i udało nam się zobaczyć dosyć sporo. Cały materiał staram się podzielić na takie dwie części. Pierwsza, gdzie omówię, co warto zobaczyć, a druga część będzie traktowała o tym, jak się tam poruszać, jaka tam jest waluta, język, jak sobie tam załatwić internet i tak dalej, i tak dalej. A zanim przejdziemy do właściwego materiału, chciałbym, żebyście zobaczyli, oczywiście nie musicie, ale byłoby fajnie, jakbyście zobaczyli to, jak wyglądała nasza podróż. Nakręciliśmy tam 7 odcinków, tam mniej więcej 20-30 minut trwa każdy. No i wydaje mi się, że dosyć obszernie pokazaliśmy Hongkong. No i też wstępnie będziecie mogli zobaczyć atrakcje, o których ja tutaj dzisiaj będę mówił. Nie przedłużając, zapraszam. Jeżeli chodzi o sam Hongkong, nie jest to w zasadzie samo miasto. W sensie nazwa Hongkong jest to nazwa wyspy i zarazem miasta, ale chodzi mi o to, że oprócz samego miasta, wieżowców, centrum i tak dalej, jakby ta okolica oferuje dużo więcej. Różnego rodzaju wyspy, wysepki, na przykład wyspa Lamma Island, czy wyspa Lantau i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście samo miasto w sobie jest przepiękne, jest niesamowity koloryt, jest pomieszane są nowoczesne wieżowce z jakimiś takimi starymi budynkami, z jakimiś takimi zatęchłymi uliczkami. Tu sobie biega karaluch, po chwili tutaj mamy piękny nowoczesny wieżowiec, ludzie w garniturach i same sklepy typu jakieś tam Gucci, Louis Vuitton i tak dalej. Dosłownie, byliśmy w takich centrach handlowych, gdzie były tylko same takie sklepy. Hongkong generalnie jest drogi, no więc nie dziwi się, że takie sklepy tam są, ale do cen przejdziemy zaraz. Jeżeli chodzi o atrakcje, które Wam tutaj wymienię, to kolejność jest totalnie przypadkowa, także do tego nie przywiązujcie żadnej wagi. Pierwszy na naszej liście jest taras widokowy w budynku International Commerce Center. Jest to taras widokowy położony na wysokości 393 metrów, jak dobrze pamiętam. Sam budynek jest trochę wyższy, no ale my możemy maksymalnie wjechać na 393 metry wysokości. Jest stamtąd przepiękna panorama na wyspę Hongkong, ponieważ i zarazem też na pozostałą część miasta, ponieważ ten wieżowiec nie jest na wyspie Hongkong. Stamtąd widać totalnie całe miasto dookoła, widać porty, widać właśnie wyspę Hongkong, górę Królowej Wiktorii, widać półwysep Kowloon, na którym się właśnie znajduje ten wieżowiec, także no widoki są mega i na pewno powinniście to pójść zobaczyć. Nie jest tam tanio, bo jak dobrze pamiętam, mogę teraz skłamać, ale jak chyba płaciliśmy około $140 hongkońskich od osoby za wjazd na górę. Pamiętam też, że użyliśmy takiej aplikacji, to się nazywało Klook, pisane przez K i 2 O. I tam udało nam się złapać rabat chyba w postaci 50 hongkońskich dolarów. No słuchajcie, zawsze coś, bo jest to około 25 zł w tej chwili. Jak już będziecie przy tym wieżowcu, zjedźcie na dół i udajcie się w stronę wody do parku Art Park. Bardzo ładny park. Tam też jest pomnik Bruce'a Lee, który swoją drogą umarł w Hongkongu, on się tam nie urodził. Jest piękna panorama na miasto, zwłaszcza wieczorem, więc warto zostać tam do wieczora. Mega widoki, naprawdę jest tam przepięknie. Kolejną atrakcją jest Wzgórze Królowej Wiktorii. Można się tam dostać w dwójnasób, albo wjechać kolejką. Bilety, jak dobrze pamiętam, postaram się tutaj napisać, bo w tej chwili przyznam się szczerze, że nie pamiętam, a o cenach mówię właśnie we vlogach. Natomiast chyba było to około 50 dolarów hongkońskich. Wjazd na górę jest bardzo krótki, bardzo malowniczy, ponieważ jest dosyć stromy i od razu widać fajnie całe miasto. Oczywiście najlepsze widoki są na samej górze, albo można po prostu wejść tam pieszo. No my sobie odpuściliśmy wejście pieszo, ponieważ wtedy, kiedy byliśmy, było potworny gorąc, pomimo tego, że nie powinno być gorąco, ale to temat na inną historię. Zresztą tak jak mówię, tłumaczę, dlaczego tak było we vlogach, więc zerknijcie. Jak widzicie na samą górę, jest tam takie centrum, gdzie jest taras widokowy, gdzie są knajpy. Oczywiście na dole możecie też sobie kupić bilet, który też pozwala Wam wejść tam na górę. My już nie chcieliśmy za to dodatkowo płacić i poszliśmy sobie taką ścieżką, jak widzicie z tego budynku w prawo. Jest taka ścieżka i tam widać przepiękną panoramę na wieżowce. Niesamowite jest wrażenie, ponieważ stoicie na wysokości niemalże tych wieżowców, jesteście równo z nimi, a wiecie, a tam jest miasto na dole, no to trzeba po prostu zobaczyć, bo widok jest po prostu nieziemski. No oprócz widoków, no, tam nic specjalnie więcej nie ma, my głównie pojechaliśmy tam zobaczyć te widoki. A, i jeszcze jedna rzecz, można tam dostać się w trzeci sposób, autobusem od drugiej strony. My się dowiedzieliśmy o tym dopiero będąc na szczycie i w ten sposób wróciliśmy i też to polecam, ponieważ no, wracacie inną drogą, macie znowu inne widoki, ponieważ no, teren jest tam górzysty, jest to wyspa. No po prostu mega, no jak ktoś jest fanem podróży i pięknych widoków natury, a tam jest w zasadzie fajnie pomieszana natura z taką, no, z budynkami, z miastem, nieziemskie. Naprawdę widoki są mega, po prostu mega. Jeżeli będziecie jechali na przełomie września i października, to macie szansę trafić na święto smoka.
No ale mówię, no akurat myślelibyście trafić stricte na ten czas. My totalnie przypadkiem się o tym dowiedzieliśmy, jak byliśmy na lotnisku. Ja chciałem wziąć taką broszurę z mapką Hongkongu i tam od razu pani Chinka wzięła mnie i powiedziała, że tu musimy to zobaczyć i tak dalej, nie? Przy okazji też trafiliśmy parę dni po tym, bo to jest jakby jedno po drugim, na takie piękne fajerwerki, ale mówię, to musielibyście trafić stricte między wrześniem, na przełomie września i października. Nie potrafię powiedzieć dokładnie kiedy, ponieważ ich to święto jest ruchome. Kolejna na naszej liście jest wyspa Lam Island. Jest to taka malutka wysepka, do której możecie dostać się promem. Promem możecie dostać się z centrum. O tym, jak się poruszać promami, powiem troszkę później, natomiast polecam Wam pojechać tam do takiej miejscowości, która nazywa się Yongshue Wan. Ten prom do tej miejscowości odpływa z mola numer 4 i gdy dostaniecie się do Yongshue Wan, możecie później przejść sobie piechotą przez całą wyspę, co serdecznie polecam. Tylko uwaga, jak ktoś nie lubi pająków, bo potrafią być takie pająki na pajęczynach na środku ścieżki. Zresztą swoją drogą moja Renia miała przyjemność, tudzież nieprzyjemność wpaść w sieć takiego pająka. Nieźle się wydygaliśmy, ale na szczęście nie są to jadowite pająki. One się nazywają Golden Orb Weaver, nie pamiętam nazwy po polsku. No takie, no wielkie paskustwa w każdym razie. I tą ścieżką przechodzicie do Sokue Wan. Sorry za mój chiński, ale jestem po prostu kijowy. Atrakcja polega na tym, że oprócz tego, że możecie sobie zobaczyć wtedy dwie miejscowości, tam się chyba z godzinę idzie z jednej do drugiej, to jeszcze ta miejscowość mniejsza, z której później wracaliśmy promem, jest taką fajną wioską rybacką. My sobie tam usiedliśmy, zjedliśmy, wychillowaliśmy się, naprawdę mega atmosfera. Możecie zjeść świeżych owoców morza, bo to wszystko tam dosłownie jeszcze widzicie, jak żyje i pływa. Więc jeżeli lubicie, no to mega, jeżeli nie, no to nie patrzcie. Jeszcze zanim wejdziecie do tej miejscowości, jest taka świątynia, do której też polecam zajść. Jest tam taka ryba, która ma chyba, nie wiem, ze 2 czy 3 metry długości, jest paskudna, biała i ją tam kiedyś złowili, chyba z 18 kg waży, no masakra. W każdym razie sama świątynia w sobie jest bardzo fajna. A świątynie w ogóle w Hongkongu są fajne, do nich też dojdziemy. Kolejną wyspę, którą możemy polecić, jest wyspa Lantau. Na tej wyspie jest fajna atrakcja w postaci jednego z największych Buddów, pomnika Buddy na świecie. Jest on gigantyczny, waży tam ponad chyba 200 ton, ze 30 metrów wysokości ma. To jest mniej więcej tyle, co taki 10-piętrowy budynek w Warszawie z wielkiej płyty, tak dla porównania. Więc jest naprawdę gigantyczny, jeszcze jest postawiony na takim postumencie. Fajna atrakcja. Do tego, żeby wjechać na górę, można oczywiście wjechać albo wejść. My też sobie odpuściliśmy wejście, ponieważ naprawdę było gorąco. Typu 37 na termometrze, a temperatury podaje się w cieniu, więc na słońcu można było umrzeć. Natomiast wjeżdża się na górę taką kolejką Ngongping 360. Opcji jest kilka. Jeżeli chodzi o kolejki, są takie z przeszklonym dnem, są takie bez dna przeszklonego. Jak chcecie wydać więcej, to oczywiście bierzecie sobie z przeszklonym dnem. W każdym razie widok stamtąd jest nieziemski, kolejka. Ja jechałem różnego rodzaju kolejkami w górach, które jechały, wiecie, no, w górach, w górę. Natomiast tutaj kolejka idzie nad wodą, nad górami. Mega, widoki są naprawdę mega. A na samym szczycie, tak jak wspominam, jest ten Budda, jest też fajny klasztor, do którego można nie tyle co wejść, ale widoki w środku są też ekstra. Te wszystkie świątynie po prostu aż kapią złotem. Jest tam masa pomników Buddy. No jest to totalnie coś innego. Ja byłem pierwszy raz w Azji, dla mnie to był, no, widoki były niesamowite. Totalnie inny świat. Także polecam. Możecie też sobie tam zapalić te takie ich kadzidełka, zobaczyć jak oni się modlą. Też jest fajne, jest tak kompletnie coś innego niż możecie zobaczyć u nas. Jest opcja tam też kupić pamiątki, coś zjeść. No i możecie sobie stamtąd oczywiście wrócić kolejką albo zejść piechotą. To już wybór należy do Was. I tutaj również można dojechać autobusem, o czym dowiedzieliśmy się no już na szczycie, ale kupiliśmy wtedy bilety w dwie strony, więc musieliśmy wrócić kolejką na to, żeby po prostu nam nie przepadała kasa. Kolejną wysepką, na której byliśmy, jest wysepka Park Island. Jest to taka malutka wysepka. W zasadzie nazywa się ona Ma Wan, ale ponieważ jest tam osiedle, które nazywa się Park Island, no to sporo ludzi tak mówi na tą wyspę. Swojego czasu nie można było na tą wyspę wjechać, jeżeli nie było się mieszkańcem. W zasadzie teraz też za bardzo nie można tam wjeżdżać, można przyjechać autobusem, ale chodzi o to, żeby po prostu no, nie zapchać tej wyspy. Jest ona bardzo mała. Jest tam w zasadzie jedno osiedle, jest przepiękna plaża, na której byliśmy, jest planetarium, w którym akurat nie byliśmy, ale jest taka fajna knajpa. Turecka restauracja, taki baro-restauracja założona przez Turka i jego żonę Chinka. Akurat właściciela nie była, była ona, bardzo fajne towarzystwo. Można zjeść tam jakieś tureckie słodycze, napić się kawy po turecku robionej w takim tygielku.
na piasku. No bardzo fajna atrakcja. No i sama w sobie wyspa jest taka cicha, naprawdę po kilku dniach w samym Hongkongu, gdzie głowa jest jak sklep, wszędzie jest totalnie głośno, tu ktoś krzyczy, tam ktoś trąbi, tu jadą samochody, autobusy, kosmos, to tam można naprawdę się na tej plaży wychillować, zwłaszcza wtedy, kiedy my byliśmy, bo byliśmy, mówię, przełom września, października, a to jest trochę po sezonie, także było cicho i spokojnie. Świątynie. No po prostu, tak jak wspominałem już chwilę temu, ale świątynie są w Hongkongu mega. Jest to totalnie coś innego od tego, co jest u nas w kulturze europejskiej. Wiadomo, nie ma jakiegoś gotyku, baroku, tylko są różnego rodzaju te smoki chińskie, jakieś tam węże, wyrzeźbione rzeczy, Buddy, złoto. No wygląda to po prostu nieziemsko. My byliśmy w sumie w 3 świątyniach. Jedna z nich no, to była świątynia 1000 Buddów. Prowadzi tam taka droga, gdzie są pomniki Buddów. Oczywiście są one pomalowane złotą farbą. Na początku zastanawialiśmy się, czemu 10 000 Budów. Mówię, chyba no, nikt był nikt na tyle wariatem, żeby stawiać 10 000 pomników. Ale jak już weszliśmy na górę, to widzieliśmy, że jest to prawda, ponieważ są tam nawet takie małe pomniki, znaczy pomniki, statuetki, figurki Buddy. Jest tego zatrzęsienia, więc jestem skoro uwierzyć, że naprawdę jest tam 10 000 tych pomników. Bardzo fajne widoki, sam to też widać miasto, co prawda nie są jakieś mega widoki na miasto, natomiast sama świątynia w sobie, ona też jest położona na takich 2 etapach, pierwszy i drugi. Warto wejść na obydwa, ponieważ przy tym drugim są takie 2 fajne pomniki, też jakichś, nie wiem, bóstw buddyjskich. Ciężko mi jest powiedzieć, no wygląda to po prostu no, mega. Także warto na pewno zobaczyć. Drugą świątynią, do której się udaliśmy, jest to świątynia Sixi Kiwe Wong Tai Sin Temple. Akurat w dniu, kiedy my byliśmy, było bardzo dużo ludzi. Jakaś w ogóle też była tam uroczystość, bo nie wiem, byli ludzie w garniturach, którzy wychodzili z tej świątyni. Totalnie nic nie zrobiliśmy, bo nasz chiński jest dramatyczny, a w zasadzie nie istnieje. Ale sama świątynia w sobie też jest bardzo ładna. Nie można było akurat wejść do środka. Do większości z tych świątyń też nie można wchodzić. Po prostu jest to kolejna świątynia, ale moim zdaniem warto jest ją po prostu zobaczyć, będąc już tam na drugim końcu świata. Zresztą no, chyba jak ktoś leci do Hongkongu, to nie będzie latał po galeriach handlowych, także oprócz tego jest tam świątynia, do której też akurat w tym dniu, kiedy my byliśmy, można było wejść, można było tam pouczyć się chińskiego, co próbowaliśmy. No i oczywiście można też zobaczyć ogrody. No ja pierwszy raz w życiu widziałem w takich ogrodach, powiedzmy jak w Łazienkach Warszawskich, żeby żółwie pływały na przykład i do tego jeszcze te karpie ich nie takie białe. I warto jeszcze udać się do, co prawda nie jest to świątynia, ale jest to ogród Nanliang. No naprawdę fajna sprawa, warto się tam udać, tak jak mówię, znowu kompletnie coś innego od naszej kultury. Kolejną rzeczą, którą ja bardzo chciałem zobaczyć, jest Monster Building. Chyba najpaskudniejszy wieżowiec jakikolwiek w życiu widziałem. Jest to taki budynek, nie wiem, no wypudowany. W Polsce nie ma takiego budynku, jest on przepaskudny, tutaj możecie zobaczyć kadrę, jak to wygląda, bo co ja będę Wam opisywał, sami zobaczcie. Jest tam niesamowity klimat, jest to taka w ogóle popularna instagramowa miejscówka, jak my tam byliśmy, prawie nikogo nie było, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że przez ostatnie lata była najbardziej popularna choroba na świecie i wszyscy przestali tam jeździć. W każdym razie jest tam też mega, warto tam pójść, jest niesamowity klimat, jest tam zarazem i obskurnie, tak industrialnie, ale no mega klimat to po prostu robi. Budynek jest... Tam są jakby takie 2 podkowy, bo on jest taki, tak jakbyście wzięli literę W i tu się, w ten sposób się wchodzi. Zresztą widać to na ujęciach z drona. Oprócz tego vis-a-vis tego budynku stoi jeszcze inny taki mieszkalny wieżowiec, który no, wygląda dużo lepiej, ale no, tworzy to tak klaustrofobiczny efekt. No, jest to coś niesamowitego i uważam, że to jest na pewno obowiązkowa miejscówka do zaliczenia. Oczywiście zrobiłem też o tym odcinek i zachęcam do obejrzenia. Gdzieś tutaj Wam podlinkuję odcinek albo całą playlistę. Kolejną atrakcją, z której korzystaliśmy regularnie, są dwupiętrowe tramwaje. Przed wyjazdem wyczytałem, że Hongkong jest jedynym miejscem na świecie, gdzie takie tramwaje dwupiętrowe są. Później gdzieś tam czytałem, że jednak gdzieś jeszcze są, nie wiem, nie mam pojęcia, ja widziałem je tylko w Hongkongu. Natomiast jest to mega sprawa, ponieważ te tramwaje są bardzo krótkie, dwupiętrowe. Człowiek ma wrażenie, że one się zaraz przewrócą. Strasznie hałasują, wszystkie szyby są potwierane, bo nie ma w nich klimy, ale za to fajnie wieje wiatr. Naprawdę jest mega sprawa, warto się przejechać i wieczorem, i za dnia. Naprawdę jest to kompletnie inne wrażenie, zwłaszcza jak się jedzie na górze, na samym przodzie. I też jest fajne to, że jak popatrzycie sobie na wyspę Hongkong, to tramwaj ma bardzo długą linię. I ten tramwaj jest bardzo tani swoją drogą. To, co też my zobaczyliśmy, nie jest to jakaś bardzo super atrakcja, ale jak już tam będziecie, to przecież możecie się przejść. Jest to taki najdłuższy na świecie system schodów ruchomych. Momentami są to schody ruchome, momentami są to takie, wiecie, no jak na lotniskach, takie płaskie podesty, po których się po prostu jedzie. I to ma prawie kilometr, bo zdaje się ponad 800 metrów. Między budynkami jest to poprowadzone i idzie w górę. Tym też możecie się dostać do dolnej stacji na wzgórzu Królowej Wiktorii.
Fajna sprawa dla ludzi, którzy pracują, bo w dół są zwykłe schody, a w górę wjeżdża się właśnie tym, więc to naprawdę przyspiesza, jeżeli ktoś chce się tam dostać, a akurat nie ma tam dojazdu, powiedzmy, tramwajem czy autobusem, albo po prostu nawet jeżeli jest ten dojazd, to łatwiej czasem pójść krótszą drogą autopiechotą niż, wiecie, dookoła. Kolejną rzeczą też jest Chungking Mansion. Jest to taki budynek, w którym mieszka bardzo dużo ludzi. Swojego czasu spłonął tam chyba duński turysta, ktoś tam kogoś zabił, też mówię o tym w odcinku o tym miejscu. Generalnie miejsce, które cieszy się złą sławą. Są tam też hotele, które nie mają dróg przeciwpożarowych, więc stąd jakby parę osób tam zginęło, gdy doszło do pożaru. Odbywają się tam różnego rodzaju lewe interesy. Swojego czasu też zdaje się, że większość takich lewych telefonów w Afryce pochodziła z tamtego miejsca. Co jeszcze? Są oczywiście tam sklepy, jest tam chyba wszystkie nacje świata, Hindusi, Chińczycy, widziałam Amerykanów, Brytoli, no są tam dosłownie wszyscy. Fajnie wejść, zobaczyć, my aż tak głęboko w ten budynek się nie zapuszczaliśmy, natomiast no, tam parę kadrów złapaliśmy, uliczki, które tam są, jakieś takie pokątne miejsca. No tak, no, mało ciekawie tam jest, może tak. Ja chyba bym się nie zdecydował na spanie tam, ale miejscówka naprawdę jest znana, jeżeli chodzi o miejsca takie do spania w Hongkongu. Na pewno jest tam tanio, ale nie zawsze tanio znaczy dobrze. Hongkong ma też mnóstwo bardzo fajnych plaży na wysepkach, ale też i na samej wyspie Hongkong. Plaże, które my odwiedziliśmy tak stricte, żeby sobie pojechać odpocząć, to jest Repulse Beach i plaża zaraz obok, ponieważ na Repulse Beach był dziki tłum ludzi, zwłaszcza takie skupiska Hindusów, którzy sobie po prostu na głos robili karaoke, czy chcesz, czy nie chcesz, to musisz słuchać, a niekoniecznie chcieliśmy na plaży mieć jazgot, który mamy w centrum, gdy chcieliśmy odpocząć. I udaliśmy się na Middle Bay Beach, ale nie znaczy, że akurat na tą plażę musicie się udać. Tych plaży jest tam od zatrzęsienia. Akurat tam, gdzie my byliśmy na tej drugiej plaży, było bardzo cicho, bardzo spokojnie. Tam sobie wychillowaliśmy i byliśmy zadowoleni. Też oczywiście zrobiliśmy o tym odcinek. Zachęcam. No i co? No, jest tam jeszcze masa innych plaży. Byliśmy też, będąc oczywiście na wyspie Lantau, o której chwilę temu wspominałem, idąc do Sok Wan. Jest tam też plaża po drodze, piasek był tak gorący, że trzeba było biec po nie bez butów. Jak już dobiegłem do wody, to wtedy wiedziałem, dlaczego inni nie zdejmują butów, tak swoją drogą. Także plaże tam są. Jedyny minus jest taki, że jak ktoś szuka tam, woda jest bardzo ciepła swoją drogą, natomiast jest totalnie nieprzejrzysta, no tak jak u nas w Bałtyku. Także jak ktoś myśli, że będzie tam jak na pięknych azjatyckich, tajlandzkich plażach albo chorwackich wybrzeżach, no to nie. Sam Hongkong oferuje jeszcze masę innych rzeczy. Spytalibyście, no tylko tyle zobaczyliśmy, ale wiecie, no to nie jest wszystko jedno obok siebie. Oprócz tego jeszcze chodziliśmy też jeść, jeździliśmy tam wszędzie metrem, autobusami. To wszystko czasem zajmuje, dojechanie z jednego miejsca do drugiego to jest czasem 30-40 minut. W ogóle dojechanie na wyspę Lantau to też jest kawał drogi, bo tam się jedzie za 40 minut. Jest to swoją drogą wyspa, na której lądujecie. No więc wydawałoby się, że to jest mało, ale zarazem po drodze też, wiecie, tam też czerpie się radość z tego, że się idzie miastem. Byliśmy też, jest taka znana ulica, swoją drogą zapomniałem o tym, wam teraz powiem, tutaj też jest nazwa, gdzie jest targ. Akurat my tam przyszliśmy wieczorem, tego targu specjalnie nie było, miały być tam takie fajne światła, takie, wiecie, chińskie typowe, takie kule papierowe, w których są światła i to nadaje taki fajny klimat. To jest tylko w jednym miejscu na wejściu. Oczywiście jest tam na wejściu taka bardzo fajna brama, która robi wrażenie. Byliśmy tam w ciągu dnia. No, sam targ, no to wiecie, taki bazar, zwykły bazar, gdzie tak jak u nas kiedyś się szło na stadionie dziesięciolecia, mnóstwo pierdół do kupienia. Myślę, że tak naprawdę dużo lepsze wrażenie mogło to robić ładnych parę lat temu, w latach, nie wiem, 60. Ale samo chodzenie po mieście jest niesamowitą atrakcją. Jakby tam gdziekolwiek nie pójdziecie, tak jak mówiłem wcześniej, macie różnego rodzaju wieżowce, knajpy. Idziecie, tu możecie coś zjeść, tam możecie coś zjeść, tam możecie popatrzeć. Jest tam tyle bodźców, tyle doznań, że po prostu, no mówię, my raz musieliśmy po prostu odpocząć, pojechać cały dzień na plażę, bo głowa pękała od nadmiaru tego wszystkiego. Niemniej jednak miasto jest bardzo ciekawe. Bardzo fajną atrakcją też jest przepłynięcie sobie promem. Powiem wam tak, w jednym odcinku to pokazujemy. My jak byliśmy, chodziliśmy po mieście, doszliśmy do tego wieżowca, o którym wam wspominałem, z tarasem, zeszliśmy na dół, tam sobie posiedzieliśmy w tym parku i tam później trzeba przejść ze 2 km piechotą, ale mówię, dla nas to była sama przyjemność, chodzenie po tym mieście. Do takiej przystani promowej, skąd dostajecie się na drugą stronę miasta i też akurat jak my tam dotarliśmy, to już był wieczór, jest tam taka bardzo fajna panorama, tam pościliśmy, załapaliśmy się do promu, te promy nawet po 22 pływają swoją drogą, takie karaluchy, w zasadzie to są karaczany, ale takie tam biegały. Jednego niechcący zabiłem, nadepnąłem na niego, no bywa.
W każdym razie, no, widoki są przepiękne, widać całą panoramę miasta, kopara opada. No i to wszystko jest po prostu genialne. I tu byłby koniec, jeżeli chodzi o część pierwszą, czyli atrakcje. I teraz przechodzimy do części drugiej, czyli takiej przydatnej info, komunikacja. Wydaje mi się, że możemy zacząć od waluty. Walutą jest dolar hongkoński. W tej chwili kosztuje on około 52-3 groszy, jak dobrze pamiętam. Jak my byliśmy, niestety stał troszkę więcej, bo kosztował 57 groszy. Niby 5 groszy niedużo, no ale jak się tak, wiecie, zbierze grosz do grosza, no to jakaś tam kwota się robi. A Hongkong nie jest tanim miastem, jest naprawdę drogi. My byliśmy mocno zaskoczeni. Wiedzieliśmy, że będzie drogo, ale nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak drogo, jeżeli chodzi o jedzenie i tak dalej. W zasadzie jak chcecie zjeść w knajpie, to musicie wydać spokojnie około 40 paru złotych na głowę. Były dni, że my żywiliśmy się na przykład w sklepach spożywczych, no ale długo tak nie można pociągnąć, więc no cóż, coś za coś. Nie jest tam niestety tanio. Jak chcecie tam posiedzieć, to musicie swoje wydać. Jak jesteśmy już przy jedzeniu. Kuchnia chińska nie jest moją ulubioną kuchnią. Wiecie, jak u nas w Polsce się mówi, idę na Chińczyka, to tak naprawdę w większości idziecie na dania kuchni wietnamskiej albo tajskiej, a najczęściej wietnamskiej, którą swoją drogą kuchnię wietnamską uwielbiam, kuchnię tajską tak samo, natomiast chińska kuchnia, wiecie, no w Chinach swojego czasu był wielki głód, oni tam jedli dosłownie wszystko. Ja na przykład, nie wiem, no macie kawałek mięsa, to jakiś tłuszcz odkroi i tak dalej. Tam oni ciachają wszystko na tych takich drewnianych, wiecie, kołkach jak do ciachania drewna. Wszystko do gara robią i tak dalej. W jednym miejscu, jak zamówiliśmy, myślałem, że przyjdą żeberka, to się okazało, że to były dosłownie kości pocięte w takie kawałki, na których było trochę mięsa. No byłem mocno zawiedziony. Natomiast mają też świetne rzeczy jak dim sumy. Dim sumy to są wszystkiego rodzaju rzeczy robione na parze. Nie są to tylko pierożki, ale to jest świetne, jest naprawdę bardzo dobre. My byliśmy w takich dwóch miejscach. Jedno nazywa się Hei Wong. I tam właśnie, to jest taka mała knajpka, jest dużo tych dim sumów, ceny są tam całkiem spoko i naprawdę jest pysznie. Sposób, w jaki tam się zamawia, jest fajny, bo ja tego nie widziałem u nas w Polsce. Jest QR kod, skanujecie, on przenosi Was do strony z daniami, wybieracie sobie dania, ktoś Wam je zaraz przynosi. I później tylko płacicie przy kasie. Druga miejscówka, gdzie jedliśmy, którą mogę Wam polecić, to jest Australian Dairy, czy jakoś tak. To jest taka śniadaniownia, możecie tam sobie pójść na tosta, możecie tam sobie pójść jakieś, nie wiem, placki zjeść i tak dalej. Rzeczy, które nas zaskoczyły, to tam sporo osób jadło, wyobraźcie sobie jakąś zupę o nieciekawym kolorze, w środku makaron i plaster szynki konserwowej. Byliśmy lekko w szoku, no ale oni to jedli. Nie braliśmy tego, nie próbowaliśmy, więc ciężko mi powiedzieć, czy dobre, może tylko źle wyglądało. Pamiętajcie o tym, żeby nie dawać napiwków, ponieważ w kulturze chińskiej, zdaje się, tak jak chyba i w japońskiej, nie jest to zbyt mile widziane. Jak ktoś jest dusi groszem i nie chce zostawiać napiwków, to tam nie musi. Pamiętajcie o tym, żeby mieć ze sobą powerbank, ponieważ będziecie dużo korzystać z telefonu. W wielu miejscach możecie się podłączyć z tym telefonem i naładować, na przykład w metrze do gniazdka, więc warto ewentualnie, my nie mieliśmy powerbanku, bo nie wiedzieliśmy, że tak dużo będziemy korzystali z telefonu, ale tak dużo korzystaliśmy z telefonu, ponieważ Google Maps pokazuje tam wszystko. Pokazuje, tak jak na przykład chcieliśmy się udać na wyspę, na Lamma Island, no to tam jest pokazane, jak wpiszecie, że chcecie się dostać tu, to Wam pokażę. Idźcie na molo numer 4 na przykład, dostaniecie się tutaj. Jak klikniecie, i to wszystko jest w Google Maps, jak sobie klikniecie na stację daną, to wtedy Wam pokaże, że stąd możecie udać się tu albo tu. Tak samo jest z autobusami, po prostu pokazujecie, gdzie jest Wasza lokalizacja, gdzie chcecie dojechać i Wam pokaże. Tu jedźcie, tu wysiądźcie. Także Google Maps będzie Waszym wspaniałym przyjacielem. Chyba że znacie chiński, to na pewno Wam będzie dużo łatwiej. Jeżeli chodzi o języki urzędowe, oprócz chińskiego jest też oczywiście angielski, dlatego wszędzie wszystko jest napisane po angielsku. Jak znacie angielski, bez problemu sobie poradzicie, jeżeli chodzi o komunikację. Bo tak jak mówię, z kartą dań może być różnie, ale komunikacja, wszystkie jakieś napisy w sklepach, nie sklepach, wszystko jest po angielsku, więc bez problemu sobie poradzicie. Kolejną rzeczą, o której powiem, będzie internet. Internet, no warto tam mieć internet. Oczywiście można się podłączyć w wielu miejscach, bo tam wszędzie jest praktycznie Wi-Fi, natomiast zalecałbym wtedy kupienie VPN, żeby przypadkiem ktoś Wam nie buchnął danych, a przez Wi-Fi bardzo łatwo jest coś ukraść albo się Wam włamać na konto, więc koniecznie VPN. Natomiast jeżeli chodzi o internet, można go kupić, już po tym jak się wyjdzie z lotniska, można podejść do kiosku czy do różnego rodzaju, na przykład w 7-Eleven można kupić i też w kilku innych miejscach ten internet, kartę SIM, tylko że tam dostaniecie dużo mniejszą ilość danych za większe pieniądze. I ważne jest, jak wysiądziecie z samolotu i nie dochodzicie do odprawy, gdzie Was odprawiają, gdzie Wam robią stempel w paszport, tylko wcześniej. Jest stoisko, tutaj na dole napiszę Wam, bo nie pamiętam też w tej chwili nazwy, gdzie idziecie. Pani bierze Wasz paszport,
w aplikacji klika zdjęcie, wysyła. No, zresztą tak się też odbywało to w Czarnogórze, więc nie dziwcie, że ktoś od Was będzie chciał wziąć paszport. I wtedy dostaniecie kartę, gdzie jest 80 giga internetu. Nam to spokojnie starczyło na 2 osoby na te 16 dni, 14 na miejscu. I kosztowało to, tu też Wam napiszę, bo naprawdę nie pamiętam w tej chwili, to już było jakiś czas temu. Taki tip ode mnie też. My zawsze bierzemy jeden telefon więcej, do tego telefonu wkładamy kartę SIM i do niego podłączamy się po prostu robimy z niego hotspot i do niego podłączamy się przez internet. Kolejną bardzo ważną rzeczą w Hongkongu jest sama komunikacja. Jak już wylądujecie, to żeby dostać się, bo lotnisko jest na wyspie Lantau. Stamtąd możecie dostać się, oczywiście zależy gdzie będziecie mieszkać, no ale zakładam, że nie będziecie mieszkać przy lotnisku, bo z lotniska do tego, co będziecie chcieli w większości zobaczyć, jest, no nie wiem, chyba z 20 parę kilometrów. Więc jedzie się tam albo, to się nazywa Airport Express, tak jak metro, tylko, bo to niemalże jest jak metro, tylko dojeżdża do metra, później tam chyba się płaci. Żeby dojechać do pierwszej stacji, musicie zapłacić 100 hongkońskich dolarów. Czyli wsiadacie na lotnisku, jedziecie sobie do stacji, gdzie wysiadacie, ten pociąg sobie wraca z powrotem, a Wy od razu jesteście już na stacji metra i możecie sobie jechać w każdą stronę. Linii tam jest chyba z 10 tego metra. Metro jest olbrzymie, jest po prostu gigantyczne. My wyszliśmy 15 minut na przykład z jednej części do drugiej, ponieważ macie, jak sobie popatrzycie na mapę, to jest wyspa Hongkong i półwysep Lantau i wtedy jak chcecie się dostać, jest taki jakby, nie wiem, hub, ciąg komunikacyjny, gdzie możecie stamtąd przesiąść się do innych stacji i przede wszystkim dostać się właśnie też na wyspę. Oczywiście można też dostać się na tą wyspę z innej strony metrem, no ale tu było nam akurat najszybciej po drodze. Po prostu jest to gigantyczne. Potrafiliśmy iść 10-15 minut z jednej stacji do drugiej. Metro jest troszkę droższe niż komunikacja w postaci autobusu, no ale też dużo szybsze. Jak są jakieś godziny szczyty czy coś, to zdecydowanie polecamy Wam jazdę metrem, bo jest szybciej. Autobusy potrafią utknąć w potwornych korkach, ale warto też pojechać autobusami, dlatego że po pierwsze są dwupiętrowe, tak jak w Wielkiej Brytanii, jak ktoś był, to zna to. Fajne widoki, można sobie objechać miasto, zobaczyć jak to miasto wygląda, bo jeżdżąc tylko metrem dużo się traci. No jak się jeździ w godzinach jakichś porannych, no to tam powiedzmy, nie wiem, do 12, gdzie nie ma korków, super się jeździ, naprawdę fajnie to wygląda. I sama przejażdżka, autobusy są klimatyzowane, zresztą tam wszystko jest klimatyzowane, oprócz tych tramwajów dwupiętrowych, jest potwornie zimno przez to. Wracając do lotniska, możecie też dostać się na ląd autobusem, no tylko trwa to dłużej. My w drodze powrotnej pojechaliśmy autobusem, bo chcieliśmy sobie zobaczyć jak to wygląda. Przejechaliśmy sobie, wyszliśmy odpowiednio wcześniej. Więc też warto, bo wtedy możecie sobie zobaczyć miasto, oprócz miasta jakieś tam, wiecie, mosty i tak dalej. Naprawdę jest tam na co popatrzeć, bo mają potężne, gigantyczne mosty, swojego czasu prawie największe na świecie. No i trzeci sposób, jak z lotniska dostać się do miasta, to jest oczywiście taksówka. My taksówkami nie jeździliśmy, podobno taniej jest wziąć Ubera, zwłaszcza jak się idzie w kilka osób, to może być nawet lepsza opcja od metra. Jeżeli chodzi o promy, o których wspominałem wcześniej, są one bardzo tanie. Na przykład prom z wyspy na półwysep Kowloon i w drugą stronę kosztują chyba 2,50, to są te promy, o których mówiłem wcześniej. Natomiast promy na wyspy są troszkę droższe, no bo wiadomo, jest to dalej. No to jak dobrze pamiętam, kosztowały w granicach 28-30 hongkońskich dolarów, także nie jest to też jakoś mega dużo. Płynie się tam w granicach pół godziny, jak dobrze pamiętam, 25-30 minut. Sama podróż jest fajna, trochę rzuca, ponieważ bardzo dużo tam statków pływa, które powodują fale. A pływają tam potężne statki, takie kontenerowce, które wiozą kontenery, ale są gigantyczne, jest tam mnóstwo. Oczywiście nie spodziewajcie się mega sztormu, ale jak ktoś jest wrażliwy na fale i ma chorobę morską, no to są tam torebki. No dobra, spytacie, fajnie jest komunikacja, ale jak za to płacić? Super sprawą w Hongkongu jest karta Octopus. Tam możecie sobie albo ją wyrobić w metrze i ją naładować. Tym płacicie za metro, za autobus. Możecie tą kartą też zapłacić za produkty w sklepach spożywczych i tak dalej, ponieważ oni tam traktują tą kartę jako taki środek normalnie płatniczy. Albo możecie sobie wyrobić, pobrać aplikację, to się nazywało chyba Octopus Pay, czy jakoś tak, też Wam na dole napiszę. I pobieracie tę aplikację, tam jakby sobie zakładacie profil i normalnie, na przykład ja robiłem to za pomocą Apple Pay'a, poprzez iPhone dorzucamy pieniędzy. I normalnie tym płacicie. Parę razy zdarzyło nam się, że nie mogliśmy doładować tej karty, ale upatrujemy w tym winę upatrujemy w tym, że jedną kartą doładowywaliśmy 2 karty Octopus. I może to była przyczyna.
Dzisiaj jakbym tam jechał jeszcze raz, to na miejscu wyrobiłbym sobie taką kartę, bo mimo, to zdaje się można też połączyć, mając tą aplikację i tą kartę, można to jakoś skonsolidować. Natomiast ja bym sobie wyrobił tą kartę taką fizyczną, ponieważ parę razy zdarzyło nam się, że padały nam telefony i musieliśmy przymusowo stawać przy gniazdkach, ładować telefony, no bo bez tej karty w telefonie, wiadomo, nie zapłacimy za przejazd, no i byłby po prostu problem. Jak wchodzicie do metra, przykładacie kartę, tudzież telefon, tak jakbyście płacili w sklepie, wyświetla Wam się, ile macie środków, ile Wam środków zostało i jak już, to jest tak, wchodzicie, płacicie, on Wam pokazuje, że macie tyle i tyle środków, jedziecie i w momencie, kiedy jakby wychodzicie już z metra, czy na przykład z autobusu, to wtedy Wam dopiero zjada, że tak powiem, środki. Tak samo jest w autobusie. Wchodzicie do autobusu, przykładacie, wychodzicie, przykładacie. Wracając do karty, ta karta bardzo ułatwia życie i musicie sobie ją koniecznie wyrobić, no bo bez niej się tam po prostu nie da funkcjonować. Można kupować w pojedyncze przyjazdy, ale to idiotyczny pomysł. Oczywiście jak zawsze polecam się ubezpieczyć, nie wyobrażam sobie jechać gdziekolwiek bez ubezpieczenia turystycznego. Tyle. Kolejną rzeczą są noclegi. My za pobyt tam na miejscu za 14 dni zapłaciliśmy jakieś 3300 zł za 2 osoby, ale spaliśmy w najgorszych warunkach, jakie były nam dane kiedykolwiek. W Czarnogórze, mimo wszystko, że czasami były te warunki, wyglądało to jak taki, może nie PRL, ale wczesne lata 90. w Polsce, to zawsze było czysto i schludnie. Natomiast tam, słabo. Najgorsze było też to, że jak patrzyliśmy w Spanie, gdzie musielibyśmy zapłacić 5500 zł za ten sam czas, to ono nie wyglądało lepiej. W Spanie, gdzie my spaliśmy, ten hostel na zdjęciach wyglądał lepiej niż w rzeczywistości. Pokój był bardzo mały, bo tam było niespełna 9 m2 i tak jak możecie zobaczyć, było to w zasadzie drzwi, łóżko, łazienka razem z kiblem, gdzie można było usiąść, załatwić jednocześnie wziąć prysznic. Dlatego ten kibel masakrycznie wyglądał, był tak po prostu dramat. Po prostu dramat. No i też długo czasami czekaliśmy na wodę ciepłą, nie wiem czego to była kwestia, czy... nie wiem. A jak chcielibyście mieć bardzo fajne warunki, to trzeba byłoby tam bardzo słono zapłacić. Nie wiem, może ja coś źle robiłem, jak szukałem, ale nie udało mi się znaleźć nic w takich przyzwoitych pieniądzach i żeby przy okazji były jeszcze jakieś w miarę przyzwoite warunki. No cóż, do przeżycia, widoki i wrażenia nam to wynagrodziły. Warto też wspomnieć o bezpieczeństwie. Jest tam bardzo bezpiecznie, Hongkong naprawdę jest bardzo bezpiecznym miastem, ani razu nie czuliśmy się tam w jakiś sposób, nie wiem, źle, nieswojo. Myślę, że są tam takie miejsca, gdzie można by się tak poczuć, ale to chyba trzeba by naprawdę poszukać takich miejsc. No i pamiętajcie o tym, że ruch jest lewostronny, bo mi się 2 razy zdarzyło zapomnieć i już chciałem wbiec na drogę i bym wbiegł pod coś, bo miejcie na uwadze to, bo można się po prostu czasem niemiło zaskoczyć. Spytacie, kiedy pojechać? Ja z perspektywy czasu pojechałbym tam raczej bliżej stycznia, dlatego że po prostu jest bardziej sucho. My jak byliśmy, to było, mówię, przełom końcówka września, początek października, potworne gorąco, potworna duchota, to przede wszystkim było najgorsze w tym wszystkim, że było mega parno i to po prostu powodowało, że nie dało tam się żyć i to wpływało też jakby na zwiedzanie. Mieliśmy ten niefart, że zbliżał się do Hongkongu i finalnie uderzył tajfun Koinu, który, jak się okazuje, to też się dowiedzieliśmy po czasie, że tajfun jak jest daleko, może podnieść temperaturę i wilgotność. Jak przychodzi, jest coraz bliżej, temperatura opada, przychodzi, już uderza ten tajfun, wtedy robi się bardzo przyjemnie, bo wtedy było z 23 stopnie. No a później jest moment, kiedy ten tajfun odchodzi i wszystko wraca do normalu, jest tragedia. Także pewnie byłoby lepiej, gdyby nie było tajfunu. Reasumując, pojechałbym bliżej stycznia, kiedy po prostu jest bardziej sucho. Pamiętajcie o tym, żeby też wziąć wtyczki do kontaktów, a w zasadzie przejściówki, ponieważ tam są wtyczki angielskie, kiedyś to była brytyjska kolonia, więc są tam gniazdka angielskie, więc musicie koniecznie wziąć przejściówkę. My kupiliśmy ją w Polsce, ale myślę, że tam też na jakichś straganach byście kupili bez większego problemu, ale jednak polecam wziąć z Polski. Tym bardziej, że nie jest to jakieś mega drogie. I w zasadzie to chyba byłoby tyle. Jak macie jakieś pytania, zostawcie komentarze, bardzo chętnie na nie odpowiem. Naprawdę odsyłam też do odcinków, które nakręciliśmy. Nieskromnie powiem, że jestem z nich bardzo dumny i bardzo fajnie wyszły. Starałem się tam oprócz tego, że pokazujemy, jak tam spędzamy czas, przemycić też trochę jakichś ciekawych informacji. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Naprawdę pomaga mi to rozwijać kanał i daje motywację do dalszego działania. No i co? I widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, że byliście ze mną. Trzymajcie się. Na razie. Hej!